Drony rosyjskie nie zagroziły energetyce w Polsce. Europa chce budować autostrady energetyczne. Dronopad Ukrainy może spowodować jesień średniowiecza w sektorze paliw Rosji. Jest 11 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji z sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dronopad zagraża Rosji jesienią średniowiecza. Rosjanie nie radzą sobie z kryzysem paliwowym wywołanym dronopadem Ukrainy, więc zaczynają manipulować giełdą, by ceny benzyny przestały rosnąć. Dalsze sukcesy Ukraińców mogą pogłębić problemy Kremla. Co się stało? Giełda w Petersburgu wprowadziła nowe reguły transakcji, które mają zatrzymać rekordowy wzrost cen benzyny. Handel benzyną dostarczaną koleją ma limity zmiany cen w wysokości plus 0,01 i minus 20% w stosunku do obecnej ceny rynkowej. Oznacza to, że regulacje nie pozwalają cenie dalej rosnąć. Został wprowadzony także limit ofert na zakup benzyny pozwalający agregować popyt. W ten sposób ma spaść presja na wzrost cen. W pierwszych tygodniach września cena benzyny AI 92 dalej rosła i przekroczyła rekord z kryzysu paliwowego w 2023 roku. Warto przypomnieć, że Rosjanie wprowadzili zakaz eksportu benzyny w wakacje 2025 roku i musieli go przedłużyć do końca października przez to, że kryzys paliwowy się nie zakończył. Dlaczego to jest ważne? Ataki dronów Ukrainy na infrastrukturę paliwową Rosji na czele z rafineriami mogły obniżyć moc przerobową o 20 do 25% według różnych szacunków. Rekordowe ceny benzyny w hurcie wywołały w niektórych obszarach kraju niedobory. Kryzys paliwowy w Rosji utrudnia logistykę wojenną Kremla i wywołuje presję na społeczeństwo rosyjskie, podnosząc koszty inwazji na Ukrainie. Jednakże do problemów wojskowych jest długa droga. Według analizy Carnegie Endowment Rosjanie mogą w razie kryzysu podjąć szereg działań. Uwolnić ceny, aby rynek sam przeorientował dostawy w miejsce niedoborów. Kolejna opcja to punktowa regulacja pozwalająca uniknąć presji cenowej na stacjach. Następna to obniżka standardów jakości paliwa, zwiększająca podaż benzyny z małych rafinerii, które nie spełniają wymogów stosowanych obecnie. A w ostateczności Rosjanie mogą wprowadzić racjonowanie benzyny. Co dalej? Dalsze ataki Ukrainy mogą wywołać niedobory benzyny w strategicznych sektorach, choć do tego jeszcze długa droga. Carnegie Endowment ocenia, że Rosja nie jest obecnie zagrożona niedoborami tego paliwa istotnymi z punktu widzenia sektorów transportu, rolnictwa ani zbrojeniowego. Jednakże skala kryzysu paliwowego w Rosji będzie zależeć od dalszych sukcesów operacji dronowych Ukrainy. Letnie ataki dronów uszkodziły co najmniej 13 rafinerii rosyjskich. Jeżeli Ukraińcy utrzymają tempo, kryzys pogłębi się jesienią, gdy rolnictwo oraz sezon grzewczy podniosą zapotrzebowanie na paliwo. Najbardziej wrażliwy sprzęt do przerobu ropy wymaga dostaw z określonych krajów, co oznacza, że trudno będzie o szybką wymianę. Czytamy w analizie Lowy Institute. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Drony nie sięgnęły energetyki. W obszarze strategicznej infrastruktury energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń, poinformował minister energii Miłosz Motyka po wtargnięciu dronów Rosji na terytorium Polski. Sektor energetyczny i paliwowy ma wdrażać wzmocnioną ochronę infrastruktury w ramach tzw. pakietu antyblackoutovego przedstawionego przez resort energii oraz polskie sieci elektroenergetyczne. Atomowy certyfikat. Agencja Rozwoju Przemysłu i Polskie Elektrownie Jądrowe pracują nad mechanizmem dofinansowania certyfikacji polskich firm tak, aby mogły potencjalnie wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej na różnych etapach projektu. Strategia rządowa zakłada udział kapitału krajowego w pierwszym projekcie w wysokości 40%. Mały atom kusi. Jesteśmy w przededniu uruchomienia badań w Turowie w kontekście posadowienia tam SMR, mówił Maciej Górski, wiceprezes PGE, na konferencji wynikowej. Prezes Taurona Grzegorz Lot mówił o 1 czy 2 SMR-ach podczas Kongresu Energetyki Jądrowej. Z kolei Orlen ma w strategii 2 małe reaktory do 2035 roku, a więcej na blogu. Wypadek, nie sabotaż. Wybuch cystern kolejowych z LPG pochodzących od Orlenu na Litwie mógł być wynikiem błędu ludzkiego. Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących gaz butlowy z rafinerii Orlen Lietuwa, przekazała polska spółka podcastowi Energy Drink. Podkreślę, że nie ma dowodów na celowe działanie, a więcej na blogu. Teraz wieści z Europy. Niemcy rzucą wyzwanie Chinom.
Niemiecki Volkswagen zapowiada odbicie rynku samochodowego w Europie, na którym coraz śmielej poczynają sobie Chińczycy. Prezes Thomas Schäfer zapowiedział walkę z użyciem tańszej oferty od 25 000 euro za auto. Udział Chińczyków na rynku elektryków w Europie sięgnął ponad 10%. Volkswagen ma 30%. Autostrady energetyczne. Komisja Europejska zapowiada inicjatywę Energy Highways, która zakłada usunięcie 8 wąskich gardeł przesyłu energii elektrycznej w Europie. Przykładowo ograniczenia przesyłu energii między Półwyspem Iberyjskim a resztą kontynentu były wskazywane jako jedna z przyczyn blackoutu na tamtym obszarze. Usuwanie wąskich gardeł ma także obniżyć ceny energii w Europie. Konfiskata po dronach. Musimy pilnie pracować nad nowym rozwiązaniem, które pozwoli sfinansować wysiłek wojenny Ukrainy w oparciu na unieruchomionych aktywach rosyjskich, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Poparcie europejskie wobec konfiskaty aktywów Rosji w Europie po wtargnięciu dronów rosyjskich na teren Polski rośnie. Jeszcze wieści ze świata. Rosji brakuje energii. Rząd rosyjski ma plan budowy nowych elektrowni w różnych obszarach kraju ze względu na rosnące ryzyko deficytów energii. Mogą one objąć m.in. okolice Moskwy. Dotychczasowe przetargi nie wyłoniły chętnych. Powód to problem ze zdobyciem sprzętu zachodniego niezbędnego do budowy bloków energetycznych, więc rząd będzie wyznaczał firmy ręcznie. Układy z Kremlem. Niezależnie od tego, czy lubisz Rosję, czy nie, faktem jest, że ma ona dużo ropy, gazu i bogate zasoby mineralne, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance, sugerując, że po zakończeniu wojny na Ukrainie administracja amerykańska będzie gotowa do współpracy energetycznej z Rosją. Mimo to rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Zwrot koreański. Według nieoficjalnych informacji Financial Times prezydent USA Donald Trump zatrzymał deportację koreańskich pracowników fabryki baterii LG Energy Solutions w stanie Georgia, zachęcając ich do szkolenia Amerykanów. Wcześniej nalot służb doprowadził do zatrzymania i rozpoczęcia deportacji prawie 400 pracowników. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.